2015 rok. Kraj opanowany przez brutalne gangi MS-13 i Barrio 18. Ludzie żyją w strachu, władze są bezsilne, policja skorumpowana i sparaliżowana. 2019 rok. Nowy prezydent. Cały kraj go uwielbia, ale o nim za chwilę. Dokonuje radykalnych zmian, tworząc najgorsze więzienie na świecie. To miejsce, do którego nikt nie chce trafić. Miejsce odcięte od świata zewnętrznego z zagłuszaczami sygnału radiowego i tajemnicy na temat liczby osadzonych. Trafienie tam oznacza pozostanie tam do końca swoich dni bez kontaktu ze światem zewnętrznym. To terror więźniów. Najcięższe więzienie świata stworzone przede wszystkim po to, by zamknąć tysiące członków gangów raz na zawsze. Całkowicie odcięty od świata, z zakazem odwiedzin, bez kontaktu z rodziną, bez prawa do obrony. Trafisz tam, znikasz. Dla jednych nieludzkie, dla innych konieczne. Zabieramy Was dziś do Salwadoru. Zobaczycie sami, jak kraj zmienił i zmienia się na naszych oczach. Ma ponad 80% poparcie społeczne. Liczby, o których inni przywódcy mogą tylko pomarzyć. Młody, charyzmatyczny, bez układów, który obiecuje i robi. Nayib Bukele w 6 lat sprawił, że Salwador z jednego z najniebezpieczniejszych krajów świata uznawany jest obecnie za jeden z bezpieczniejszych na świecie. Jeszcze w 2015 roku kraj odnotowywał wskaźnik na poziomie 103 zabójstw na każde 100 tysięcy mieszkańców, by w 2024 roku odnotować zaledwie 1,9. To nie tylko statystyki, to realne życie ludzi. Matki nie boją się puścić dzieci do szkoły, przedsiębiorcy wracają do inwestowania. Salwadorczycy go kochają. Ale nie obyłoby się bez krytyki. Organizacje międzynarodowe alarmują o łamaniu praw człowieka, o masowych aresztowaniach bez wyroków, o brutalności policji. W odcinku powiemy Wam o tym więcej. A Bukele na to wszystko odpowiada jednym zdaniem. Nie interesują mnie opinie międzynarodowych ekspertów. Interesuje mnie bezpieczeństwo mojego narodu. Przed wyjazdem do stolicy San Salvador pokażę Wam jak zwykle, jak wygląda nasz kemping. A dzisiaj śpimy w mieście San Cacoyo i trafiliśmy tutaj całkowicie przypadkiem, bo jechaliśmy w okolice Ruta de Flores w Salwadorze. Natomiast kemping, na którym się obecnie znajdujemy, kemping to dużo powiedziane, to jest w zasadzie takie rancho prywatnych właścicieli i co ciekawe, znajdziemy tutaj wszystko, co na kempingu jest potrzebne, czyli strefa wypoczynkowa, czyli zlewy, czyli pralka, czyli nawet ścieki są, co rzadko spotykamy, a wszystko to za jedyne 0 złotych. Okazuje się, że właściciele również są byłymi podróżnikami w kamperze. Mają swojego kampera, który tutaj stoi na terenie i chętnie udostępniają swoje miejsce po to, żeby podróżnicy tacy jak my zobaczyli sobie i mogli w trakcie swojej drogi zawitać i zatrzymać się. I zobaczcie, jak wygląda ich samochód, właśnie go szykują do podróży. On jest zrobiony z byłego autobusu szkolnego. Tutaj mają swoją nazwę kanału instagramowego. Trota Glober, gdyby ktoś był zainteresowany. A tutaj często spotykana rzecz, czyli flagi państw, które zostały odwiedzone przez właścicieli tymże kamperem. Także widać, że byli już i w Gwatemali, i w Hondurasie. A my dzisiaj podróżować będziemy z naszą znajomą, którą spotkaliśmy na kempingu i będziemy podróżować tym klasycznym Volkswagenem z 91 roku i pojedziemy wspólnie z naszymi dziećmi, żeby zobaczyć miasto San Salvador, które za chwilę Wam pokażemy. Chodźcie, zobaczcie, czy jakieś miejsce sobie wybierzecie w tym kamperze. Siadajcie tutaj z tyłu, będziecie elegancko siedzieć. Podoba się Wam tutaj? Tak. Fajniejszy jest niż nasz, czy nie? Nie. Nie? A co Wam się tutaj podoba najbardziej? To, że są takie To są takie pufy, fajna kanapa, wygodna. A wiecie, że tu jest taki wysuwany stolik? Weź Ala tam po prawej stronie, można go do siebie wysunąć. Mocno, 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 mocno. wow. Wygodnie byście miały tutaj do nauki? Tak, Fajnie? tak. Może jest tak, że jeżeli podróżuje się ciekawym samochodem w egzotycznych krajach, to ludzie Cię po prostu pozdrawiają. Niektórzy zatrąbią kierunku klaksonem, inni z kolei pozdrowią Cię, a właśnie na światłach zatrzymał się motocyklista i przez szybę, widząc, że trzymam kamerę, zapytał, czy mamy jakiś kanał YouTube, także być może nasi widzowie będą również z Salwadoru,
A dla osób, które nie wiedzą, nasze filmy można zawsze obejrzeć z napisami po francusku, angielsku i hiszpańsku. Alicja, a jaki kraj Ci się najbardziej podobał? Najbardziej to mi się podobał Gwatemala. Dlaczego? Bo tam byłam w szkole hiszpańskiego. Przyjechali dziadkowie, fajnie się bawiłam z nimi, dostałam prezenty od nich. Było dużo francuskich dzieci, mogłam się z nimi bawić. Co Ci się jeszcze podobało w Gwatemali? W Gwatemali to było tak kolorowo, było gorąco. Na pewno dużym plusem tego auta jest to, że można się po nim poruszać w trakcie jazdy i być wszędzie, gdzie tylko można mieć dostęp do lodówki, można sobie tutaj siedzieć wygodnie i na przykład w trakcie dzieci mogą malować albo robić różnego rodzaju książeczki. W aucie, kiedy my siedzimy, jest troszkę inaczej, jednak tutaj jest większa swoboda. Ma to swoje plusy i minusy, bo jednak zdecydowanie jest to mniej bezpieczna forma, podróżowania, ale jest fajnie. What was happening before was the government didn't have control. It was a cartel-controlled, mafia-controlled country. Really. Yes, yes. It was very, very close to being a narco country, and I'd say probably was a narco country. A lot of people in a lot of areas, you couldn't run a business because the cartels would come in and steal the money, or tax you, or, rob you. You couldn't go out at night because people were getting shot in the street. People were not obeying any rules. The rules were there. The infrastructure was there, but there was no enforcement on anything. It was just out of control, basically. Yes. And the people were driving drunk. There was accidents all over the place. There was people getting carjacked, people getting robbed, people were afraid. There was no tourism, it was unsafe. The new president came in and it's quite controversial, and as somebody comes from an organization that deals with this kind of things or looks at political situation, I think it's super fascinating because it's so controversial in the fact that he built, these big jails and just threw everybody in jail. The problem is a lot of innocent people got swept up As well. the group. Of course, there was no time for trials or, looking at human rights and all of that type of thing. He was doing a cleanup. So came in and just swept up all the gangs. If you had the wrong tattoo, you were in the wrong place at the wrong time. Being here and talking to people about it, I find it super fascinating because everybody is so happy now. And what happened is the new government brought up a whole bunch of Bitcoin, Yes. and he made a lot of money. They made a lot of money for Yes. Bitcoin. So they had a purse that they could use for healthcare. They could for education, for roads, for things that totally improved the country, and for policing. Yeah. And the policing came in with a really heavy hand. There is a lot of innocent people in jail. Apparently, when I talk to people, they're saying that they're starting to do community programs. So if you are in jail, you can go out and work in the community and shorten your sentence. Okay. I would hope that maybe a lot of innocent people We'll are follow taking it. advantage of that. I don't know. It is absolutely against human rights what he's done for some people. On the other side, people have started running businesses again. Like where we are, those little stores, they didn't exist 3 years ago. Oh, really? No, because nobody would own a store Okay. because, why would you risk your life to sell stuff? What made more sense is one of your kids would go and join a gang Yes. because that was the safest way of getting money. Last night, Ellie was telling me about the new hospital. She said before her husband's aunt or sister or something had throat cancer, they went to a hospital and she said it was so disgusting.
so run down. She said, "Let me die at home," Oh my God. and wouldn't go back to the hospital. She wouldn't. She refused. And the equipment was so old that it wasn't targeted radiation. It was radiation for the whole body, and it was just that kind of thing. And so now there's a brand new hospital in San Salvador that has all of the latest and greatest. Like, look at this road. You don't see roads like this in Canada. There This is are amazing. so good roads in San Salvador. And you know what is especially interesting is that it happens so quickly in Salvador. And the current president is elected for the second round, despite the fact the constitution does not allow it. Yeah. But he has 80%. 80% of people are voting for him. It's amazing. And everybody is saying it's because he threw all the cartels in jail, actually enforcing the laws that already existed. It's not like he's made new laws, it was existing laws, but they were enforced. He at least executed them. He's enforcing them. But a lot of people don't like it because, they're saying, and it was funny, I was talking to a guy in the coast, Mm-hmm. and he was like, if I ride my motorcycle and I don't have my helmet on, it's $175 fine. How ridiculous is that? And I'm thinking, so wear your helmet. And that's what they're finding is people who are angry, A, have family in jail who are innocent, or even just family in jail. Of course. Or are people who don't want to follow the laws. Mm-hmm. And I can see that in other countries as well, where, a heavy hand comes in, but then you think, there's human rights involved as well. Like, I don't want to be the person in jail. Yes. Nothing. Yes, this is true. So I find it fascinating, especially talking to people. They're so happy. Yes. Even coming in, did you notice at the border control people are so nice. Exactly. They are so It nice. was the easiest border we made Ever. over the travel. It was enjoyable. It was like checking into Exactly. a hotel. Yes, yes. It reminded me of borders when I was young. Well, in And- fact, they are benefiting also from the travelers that are finally coming to this country. And we need to be the ones who are spreading those voices about how good is El Salvador right now, because it is in fact. It is. It's an amazing country now, and this is what they're saying. But the human rights side of me cringes. Yes. So it's so hard to. How would you compare it to reconcile. current situation in Honduras? So I think Honduras is what like El Salvador was before. Okay, exactly like this No, one, or it's not as bad. as bad? But it's still. Look how clean it is. It is. Look how clean it is. It was apparently like, okay, this is obviously waiting for the Wow. garbage to be picked up. But Honduras is so dirty. Mhm. It is not safe. There is a lot of drunk people. There's drunk drivers. I saw them. There's, people not following the rule. And you think, and when I was in Honduras before, it wasn't like that. So it is getting worse and worse and worse, whereas El Salvador is getting better. And Yes. Salvador is an amazing country, and I was not expecting it to be, because when I was speaking to other guys how it's gonna be in Central America, they say, okay, I have been there, I have done that, but Mexico is the best. I said, okay, maybe, I don't know, people but who say skip Central America, go to South America. That's what a sometime. lot of people say. But most of them also say Costa Rica is beautiful, Costa Rica. is and beautiful. that's what everyone is saying. That everyone is saying. But I loved Guatemala. And Guatemala I was loved exceptional. El Salvador. I really like Belize, but there's not so much to see. It's not so much to see. It is nice, You're a diver. and it's nice that you can speak English everywhere, and it's nice to feel the Caribbean atmosphere over the seaside. That is cool. And Honduras has that too. So Yeah. the Garífunas that are in Belize and Guatemala, there's Garifuna in the north in Honduras, and the islands are beautiful.
Yes. and safe, and that's their remaining tourism area. So they do sort of, it has a different feel. But I love El Salvador, and I think it's amazing. I'm watching them with their Bitcoin and everything else, and I think, wow, it's. Thank you for this explanation. I wrote about it, but Did you? I'm not speaking so much with people since I don't speak good Spanish, and you can have this inside opinions from people speaking Spanish, obviously. Witamy w San Salvador. Piękny kraj, przepiękny kraj. Nie bójcie się lecieć do Salwadoru. Oby Salwador pociągnął za sobą przygraniczne kraje, w szczególności Honduras. Właśnie wjeżdżamy na parking, gdzie dozwolona wysokość to 2,40. Tak bardzo zazdroszczę możliwości zaparkowania w mieście. I podróżowanie wysokim samochodem ma swoje bolączki, bo niestety wszędzie nie zaparkujemy, gdzie byśmy chcieli, szczególnie w centrach miast, gdzie są podziemne garaże. A dzisiaj na luzaku wjeżdżamy retro Volkswagenem Syncro z 91 roku, jak królowy. Czyli właśnie zamyka swoje okno, niestety przełącznik jej się zepsuł, więc zrobiła przetyczkę na 12 V. Robi tutaj może nie zwarcie, ale szybkie zasilanie na krótko z włącznikiem i dzięki temu nasza szybka pójdzie do góry. Zobaczcie, jak wygląda Biblioteca Nacional. What do you think what was this? A government building? A hospital? A shopping mall? No, it's a library. It's the library. Hey, back in the days, we used to have a library. It was just a one-story building. And then Bukele said, we want to bring a 6-story building. One day they asked Bukele, why are you building up a brand new library if the people of El Salvador, we read one book per year? Hey, we don't read that much. And Bukele said, you know what? We want it because we want people to start reading more, right? And that's why we built it. It was, if you look, it has a red flag. The Chinese funded it. They gave the money. That's why we have the Chinese flag. But not only the library, but also the pier in La Libertad, and also they are building a big stadium right now in La Libertad, close to San Salvador and La Libertad. So the Chinese, they are putting their foot in Central America. This is what happened. One day because of what Bukele said, right? He said, in order to bring people, in order to bring students to read, let's do the following. Let's bring PlayStation 5, Switch, flight and car simulators. The catch will be kids have to read for 30 minutes and then they can play 1 hour. And now, imagine, it took me 5 months to come into the library because it was always so crowded. Always. People making a long queue after 3 hours outside. So the key is the following. If you want to read, if you want to play, they will ask you for you to read for 30 minutes. After those 30 minutes, they will ask you 5 questions about the book that you chose. If you answer them, you can play. If you don't answer them, they will let you go and read 30 more minutes. Yep, that's very smart. So my friends, that's the new attraction that we have right there. Let's come over. Let's take a look at it. O, za niesamowity facet i opowiedział wszystko to, co widzieliśmy w bibliotece właśnie. Cóż za niesamowita, wspaniała sprawa, żeby zaktywizować ludzi do czytania. Dajcie im PlayStation za darmo. Dajcie im pograć za darmo. Ale każcie najpierw przeczytać książkę przez pół godziny i zadajcie 5 pytań. A jak biblioteka wygląda nocą? Przepięknie, przepięknie. Odwiedziliśmy właśnie bardzo współczesną Bibliotekę Narodową w stolicy Salwadoru i rozmawialiśmy z napotkanymi tutaj osobami. Są przeszczęśliwe, że takie miejsce pojawiło się w Salwadorze, gdyż wcześniej nie mieli takiego szerokiego dostępu do edukacji. Tak naprawdę wiele instytucji, które wcześniej nie działało w Salwadorze, dopiero teraz zaczyna funkcjonować, tak jak szpitale, szkoły, biblioteki właśnie z tych Salwadorczyków
ust widać ogromną radość, gdyż naprawdę cieszą się na zmiany, jakie zaszły w Salwadorze i jesteśmy przekonani, że będą utrzymywać ten stan, gdyż życie w pokoju i spokojnych ulicach, gdzie można wyjść bez strachu o to, czy nie zostaniemy wciągnięci w jakieś wojny gangów, to jest to, co każdy by chciał w życiu. A my lecimy dalej zobaczyć Centro Histórico i parę katedr. Ala, musisz zapłacić pani $2, a masz 10. Ile pani ci powinna wydać? 8. 8. No to daj pani i niech ci pani wyda 8 pieniążków. Olcia, odbierz od pani. Pokaż, czy dobrze policzyła pani. To jest 5. Tak? I ile tu jest? 6, 7, 8. Tak? Zgadza się? Dziękuję pani. Pepino y repollo, pepino. 7 por el dólar. Hay lechuga y repollo. Robimy sobie właśnie zakupy na lokalnym markecie, na ulicy i w oczach wszystkich ludzi widzimy ogromną serdeczność. Oni cieszą się, kiedy widzą turystów, bo przez długi czas kraj był na tyle niebezpieczny, że mało kto go odwiedzał. Obecnie wszyscy się do nas uśmiechają, a w oczach wszystkich sprzedawców widać spokój, opanowanie i po prostu radość, że mogą sprzedawać i uprawiać swoje małe biznesiki, których przez wiele lat nie mogli uprawiać w obawie o płacenie haraczy i po prostu bycia zastraszanym. Przyjeżdżajcie, wspierajcie ten kraj, bo naprawdę warto, dopóki nie zostanie skomercjalizowany. Bo jeżeli będzie tutaj przez dłuższy czas dobrze, to bardzo szybko będzie krajem, do którego przyjeżdża dużo turystów i owszem, również będzie dalej fajnie, natomiast będzie bardziej turystycznie. W obecnej chwili można poczuć tutaj autentyczny, magiczny klimat, dlatego serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Salwadoru. Sery na ryneczku bardzo przystępne. 6 mango za $2, 10 pomidorów za $1, a smak, oh my god, dajcie mi takie w Lidlu albo w Biedronce. Pamiętacie te czasy, co na giełdzie samochodowej kupowało się kasety i płyty? Tutaj dalej można ten klimat poczuć. Mercado, mercado, mercado. Wszędzie mercado. Mercado z owocami, warzywami, mercado z tekstyliami, mercado z jakąś drobną elektroniką. Natomiast nie widzimy żadnych globalistycznych sklepów typu Zara, H&M, Louis Vuitton i inne. Dlatego dopóki możecie, odwiedzajcie Salwador, bo za 10 lat przy tym tempie zmieni to się całkowicie. Co prawda, za mną widzimy McDonalda, ale uwierzcie mi, że jest to wyjątek od reguły, bo nie dotarły tutaj jeszcze w dużej ilości globalistyczne sklepy, dlatego można poczuć się naprawdę, jakbyśmy troszkę odkrywali świat. Salwador jest ok. Właśnie rozmawiamy z Shaylee. Ja tego nie dostrzegłem, natomiast Shaylee usłyszała, że w momencie, kiedy mijaliśmy jakąś ochronę, tudzież policję, panowie dali sobie znać na krótkofalówce, że idą turyści, czyli po prostu wskazali na nas. Zrobili to po to, żeby nas w jakimś stopniu chronić. Teraz za nami idzie policjant, gdzieś tam z tyłu w takim niebieskim mundurze, który pilnuje, żeby nam się na pewno nic nie stało, gdyż w kraju, który się właśnie zmienia, który chce dbać o swoją dobrą reputację, który chce utrzymać status kraju bezpiecznego, jest to najważniejszym elementem, żeby przypadkowemu turyście się przypadkiem nic nie stało i żeby nie rozpowszechniał informacji o tym, jakoby dochodziło tutaj do kradzieży wobec turystów, jakichś niemiłych zachowań. Także naprawdę doceniamy to, jak Salwador się zmienia i jak zamierza kontynuować to w najbliższych latach. Zobaczcie, jaki Salwador jest bystry.
właśnie nagrywają modelkę, która będzie reprezentacyjnym elementem witających turystów z Salwadoru. Na tle Pałacu Prezydenckiego zaprasza do wizyt do Salwadoru. Operator właśnie sprawdza, czy ujęcie wyszło prawidłowo. Być może będzie potrzebny jakiś dubel. Hi, how are you? Fine. Chodźcie, stań tutaj koło pani. Czy Bukele to przyszłość polityki? Dla wielu tak, dla innych zbyt wiele władzy w jednym ręku. Ale jedno jest pewne, Salwador nie jest już tym samym krajem. I to wszystko wydarzyło się na naszych oczach. A wy, czy chcielibyście takiego prezydenta w swoim kraju? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o polityce Bukele. Zostawcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż poprawność polityczna. Subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami w kolejnych podróżach po świecie, który zmienia się każdego dnia. Już w kolejnych odcinkach z Salwadoru zajrzymy, jak wyglądają salwadorskie plaże, odwiedzimy raj surferów, miasto El Tunco i wejdziemy na wulkan Santa Ana. Do zobaczenia.